Cześć, nazywam się Mateusz i opowiem Wam dzisiaj o najważniejszym aspekcie strzeleckiej pasji. Przypomnimy sobie najważniejsze 4 zasady bezpieczeństwa posługiwania się bronią palną, ale także opowiem Wam o 2 dodatkowych, które obowiązują u nas na zajęciach, a potrafią pomóc w strzeleckim rozwoju. Zapewne jest Wam znane pojęcie BLOS-u, a jeżeli nie, to przybliżę Wam je teraz w przystępny sposób. BLOS są to litery, które odpowiednio oznaczają broń, lufa, otoczenie, spust. Co to oznacza? Oznacza to, że w momencie, kiedy mam pierwszy kontakt z bronią, która leży na stole, którą wyjmuję z futerału, którą mam przy sobie, muszę traktować ją jako potencjalnie załadowaną. Powinienem. Jest to zasada, która nie zawsze ma 100% uzasadnienie logiczne, ponieważ jeżeli będę miał pistolet, który leży w takiej formie, kiedy jest w pełni bezpieczny, no to wiem, że ta broń jest bezpieczna, ale jest to założenie mentalne, czyli moim zadaniem jest podchodzić do broni z odpowiednim szacunkiem, ponieważ jest to narzędzie, które jednak posiada ogromną moc i siłę. Dlatego podchodzę do tego w taki sposób, że kiedy chwytam broń, podchodzę do niej mentalnie, tak jakby była załadowana i w tym momencie od razu angażuję kolejną zasadę, czyli BL, czyli lufa. Lufy nie kryjemy w nic, czego nie chcemy zniszczyć lub zabić oraz co nie jest naszym celem. Czyli w momencie, kiedy pobieram ten pistolet, sprawdzam, dbam o to, żeby lufa była w bezpiecznym kierunku. Jeżeli pistolet, który biorę z kabury lub ze stołu, ma zamek w przednim położeniu, wygląda tak, jak mógłby mieć coś wewnątrz, czyli mógłby mieć nabój w komorze nabojowej, to jeżeli jest mi znana bezpieczna obsługa broni, to pierwsze co robię, to blokuję zamek w tylnym położeniu. W przypadku karabinka oczywiście jest to suwadło. Dokonuję wizualnej inspekcji komory nabojowej, czyli widzę, że komora nabojowa na pewno jest pusta. Obracam sobie delikatnie pistolet w ten sposób, żeby zobaczyć na przestrzał okno wyrzutnika łusek oraz wlot do gniazda magazynka. Dzięki temu wiem, że pistolet jest bezpieczny. Broń, lufa i następną literką jest litera O, czyli otoczenie. Otoczenie jest niezwykle istotne, ponieważ jak zapewne zdajecie sobie sprawę, broni palnej możemy użyć niestety nie tylko poza strzelnicą. Może być taka sytuacja, na przykład w obronie własnej lub obronie innego wyższego dobra. Musimy mieć świadomość tego, co znajduje się przed oraz za naszym celem. Pamiętajmy o takim kolokwializmie jak kulka nie znika. To, że ja nie trafiłem w cel, to nie znaczy, że ten pocisk nie poleciał gdzieś dalej i po prostu nie trafił w coś, czego generalnie nie chcemy trafić. Więc kontrola otoczenia, tego co znajduje się dookoła nas, może jest z nami jakaś bliska osoba, albo zwyczajnie prowadzimy trening strzelecki w grupie. Dbajmy o to, żeby wszystkie osoby, z którymi pracujemy, mogły też strzelać w komforcie, ale też czuły się bezpiecznie dookoła nas. I na koniec najważniejsza zasada całego BLOS-u, czyli palec trzymamy poza spustem, BLOS, czyli spust, trzymamy palec poza spustem oraz poza osłoną języka spustowego lub inaczej zwaną kabłonkiem, to jest ten element w tym miejscu. Trzymamy poza spustem oraz poza osłoną języka spustowego do chwili, kiedy jesteśmy gotowi do oddania świadomego, pewnego strzału. Czyli w momencie, kiedy wiem, że chcę oddać ten strzał, dopiero wtedy palec wędruje na język spustowy. W żadnym wypadku wcześniej ten palec nie powinien się tam znajdować. W momencie, kiedy powiedzieliśmy sobie o BLOS-ie, czyli o tych kardynalnych 4 zasadach bezpiecznego posługiwania się bronią palną, powiem Wam teraz o 2 zasadach, które obowiązują na naszych zajęciach, które pomagają rozwijać się strzelecko w taki, można powiedzieć, płynny i rozsądny sposób. Po pierwsze, znaj stan swojej broni. Jeżeli jesteś strzelcem, który strzela już jakiś czas i wykonujesz zaawansowane zadania strzeleckie, które wiążą się chociaż z jakimiś wielostrzałami, to Twoim zadaniem jest znajomość swojego systemu broni palnej na tyle, żebyś wiedział, czy wystarczy Ci amunicji na przykład w magazynku do tego, żeby wykonać to zadanie, ale także czy masz więcej amunicji na przykład na pasie do tego, żeby wykonać wymianę magazynka. Także zanim zaczniesz swoje zadanie strzeleckie, upewnij się, że w komorze nabojowej jest nabój lub go nie ma oraz ilość amunicji jest wystarczająca, żebyś to zadanie ukończył. I na koniec, bardzo ważna zasada w kontekście strzelania praktycznego. Przyspieszaj tam, gdzie możesz, zwalnij tam, gdzie musisz. Są pewne momenty, w których zapominamy o tym, że prędkość nie jest wskazana i niestety mogą one się wiązać ze złamaniem pewnych, może nie zasad bezpieczeństwa, ale z pewnymi problemami właśnie z tym zakresem bezpieczeństwa. Dlatego jeżeli zakończyłeś strzelanie i dla przykładu chowasz pistolet do kabury, to nie musisz robić tego bardzo szybko i, że tak powiem, intensywnie tutaj poruszać w tym rejonie, ale też nie kontrolować wizualnie tej kabury, tylko wręcz przeciwnie. Możesz zwolnić, skontrolować, jaki jest wynik Twojego strzelania, spojrzeć w kaburę i bardzo spokojnie schować ten pistolet do wnętrza, mieć pewność, że jest to wykonane zadanie w bezpieczny sposób. W drugą stronę, jeżeli robimy dobycie i prezentację i chcemy przyspieszyć w tym miejscu, to jest miejsce na Twoją prędkość. Ale kiedy kontrolujesz stan broni, to są takie momenty, kiedy warto jednak zwolnić. Poza tym, niestety wiele osób ma taką skłonność, że strzela odrobinę szybciej niż potrafi. Także pamiętajmy o tym, że aby rozwijać się strzelecko, powinniśmy
świadomie podchodzić do swojego poziomu strzeleckiego i strzelać tak szybko, na ile pozwala nam aktualny stan naszych umiejętności. Do zobaczenia na strzelnicy. Pozdrawiam. Mateusz Kanigowski.